W dzisiejszym filmiku pokażę, jak wykonać ocieplacz na rękę na maszynie dziewiarskiej. Razem zrobimy ocieplacz na prawą rękę, a pod koniec podam schemat ocieplacza na rękę lewą. W trakcie filmiku nauczysz się, jak zrobić ściągacz 2×1, jak zastosować rzędy skrócone i jak zamknąć oczka przy pomocy transfera z haczykiem. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Włóczka użyta w filmiku ma 350 metrów w 100 gramach. Próbka o wielkości 10×10 cm ma 33 oczka i 45 rzędów dla wielkości oczek 6. Na schemacie zaznaczone są miejsca, w których należy pobrać wymiary ręki. Na kolejnym schemacie zaznaczone są poszczególne elementy wykonywanego ocieplacza. Są to numer 1 ściągacz 2×1, numer 2 część ręki pomiędzy końcem ściągacza a początkiem kciuka, numer 3 kciuk, numer 4 to część ręki podzielona na część tylną i dłoń. W części dłoni umieszczony jest kciuk. Część 5 to ponownie ściągacz 2×1. Po wykonaniu próbki i pomiarów można rozpocząć dzierganie ocieplacza na rękę. W filmiku wykonamy ocieplacz na rękę prawą. Nabierz 72 oczka po 36 oczek po obu stronach zera dla wielkości oczek 6 i przerób 40 rzędów na ściągacz. Po zakończeniu przerób co trzecie oczko na oczko prawe, tak aby powstał ściągacz 2×1. W tym celu wbij przekładacz z haczykiem w trzecie oczko z brzegu w drugim rzędzie od dołu, a następnie zrzuć z igły odpowiadające mu oczko i sprój je przy pomocy końcówki transfera, aż dojdziesz do oczka z przekładaczem. Rozpocznij przerabianie kolejno każdej poprzecznej nitki. Popchnij przekładacz do góry, aż oczko znajdzie się poza skrzydełkiem haczyka. Pociągając przekładacz lekko do dołu, zaczep nitkę na haczyk i przeciągnij ją przez oczko na przekładaczu, tworząc nowe oczko prawe. Kontynuuj przerabianie każdej kolejnej nitki, aż wszystkie zostaną przerobione i dojdziesz do pustej igły. Wtedy przełóż oczko z haczyka przekładacza na igłę. Powtórz te same czynności na każdym co trzecim oczku, aż dojdziesz do końca robótki. Jeśli ostatnie brzegowe oczko robótki okaże się trzecim oczkiem, to zostaw je bez zmiany. Gdy ściągacz jest gotowy, zacznij dziergać część drugą, oznaczoną wcześniej literą D. Część D jest pomiędzy ściągaczem a początkiem kciuka. Wyzeruj licznik rzędów i przerób 28 rzędów, kończąc wózkiem po prawej stronie. Teraz wykonaj kciuk, część numer 3 na schemacie. Aby go wykonać, zastosuj pozycję wstrzymania, a także rzędy skrócone, aby ukształtować koniec kciuka. Na jego zrobienie przeznaczone jest pierwsze 11 oczek po prawej stronie od zera. Zmień ustawienia wózka na dzianie częściowe. Dźwignię Russella przesuń na rzymską 1, a w maszynach Brother przesuń przełącznik z litery N na H. Licznik rzędów ustaw na 0. Przesuń wszystkie igły po lewej stronie od zera do pozycji wstrzymania lub najdalej do przodu i przerób jeden rząd z prawej do lewej strony. Gdy wózek jest po lewej stronie, przesuń wszystkie igły od 12 do końca po prawej stronie również do przodu do pozycji wstrzymania. Tak, aby w pozycji pracy pozostało tylko 11 igieł przeznaczone na zrobienie kciuka. Zawieś ciężarki na tych oczkach i przerób 21 rzędów.
W trakcie przerabiania nie owijaj igieł włóczką tak, aby ta część nie łączyła się z resztą robótki. Po przerobieniu 21 rzędów zacznij kształtować koniec kciuka przy pomocy rzędów skróconych. Wózek jest po lewej stronie, przesuń ciężarki do góry. Jest 11 igieł w pozycji pracy. Ilość tą należy podzielić na 3 grupy, tak aby przynajmniej 2 grupy boczne miały tą samą ilość oczek. Oczka z grup bocznych będą najpierw odejmowane, a następnie dodawane, aby na koniec liczba igieł w pozycji pracy była taka sama jak na początku, to jest 11. W tym przypadku będą to 2 grupy po 4 oczka i 1 grupa środkowa z 3 oczkami. Wykonanie końca kciuka. Przesuń jedną igłę od strony wózka do przodu i przerób jeden rząd. Ponownie wysuń jedną igłę od strony wózka do pozycji wstrzymania i przerób jeden rząd. Powtarzaj te czynności, aż zostaną 3 ostatnie środkowe oczka w pozycji pracy. Jest to czubek kciuka. Od teraz zacznij dodawać po jednej igle, tak aby było ponownie 11 igieł w pozycji pracy. Owiń włóczką pierwszą wewnętrzną igłę od strony wózka i wsuń ją do tyłu do połowy. Igła ta podczas przejazdu wózka na drugą stronę będzie przerobiona i przesunięta do pozycji pracy. Ponownie owiń pierwszą wewnętrzną igłę od strony wózka, wsuń ją do połowy i przerób jeden rząd. Powtarzaj te czynności, aż 11 igieł wróci do pozycji pracy. W trakcie stosowania rzędów skróconych oczka w pozycji pracy muszą być obciążone, aby były właściwie przerobione. Gdy 11 igieł jest z powrotem w pozycji pracy, przerób 21 rzędów, aby powstała druga strona kciuka. Po zakończeniu kształtowania kciuka przerobione jest 58 rzędów, a wózek jest po prawej stronie. Przesuń do tyłu do połowy wszystkie igły po lewej stronie kciuka i przerób jeden rząd. Gdy wózek jest po lewej stronie, przesuń do połowy wszystkie igły po prawej stronie kciuka i przerób jeden rząd. Wszystkie igły są teraz w pozycji pracy. Wyzeruj licznik rzędów i przerób 16 rzędów, aby powstała część numer 4 na schemacie. Gdy część pomiędzy kciukiem a ściągaczem jest gotowa, zakończ ocieplacz paskiem ściągacza 2×1, aby lepiej przylegał do ręki i się nie zwijał. W tym celu przerób kolejne 16 rzędów. Aby ściągacz nie był za luźny, zmniejsz wielkość oczek o jeden cały numer. Następnie, podobnie jak na początku filmiku, co trzecie oczko przerobione będzie na oczko prawe. Aby łatwiej było później znaleźć właściwe oczka do przerobienia, zaznacz je wcześniej włóczką pomocniczą o innym kolorze. W tym celu wysuń do pozycji wstrzymania co trzecią igłę tak, aby oczka były poza skrzydełkami haczyków, a następnie wsuń je z powrotem do połowy i wyrównaj. Na otwarte haczyki wysuniętych igieł połóż włóczkę pomocniczą, a następnie przesuń kolejno te igły do tyłu do pozycji roboczej, przerabiając ręcznie po jednym oczku. Następnie przerób 16 rzędów lub wymaganą liczbę rzędów na ściągacz. Po zakończeniu należy przerobić na oczka prawe wcześniej zaznaczone oczka. Wbij haczyk transfera do pierwszego zaznaczonego oczka tak, aby to oczko znalazło się poza skrzydełkiem haczyka. Następnie zrzuć oczko z igły odpowiadającej wcześniej zaznaczonemu oczku i sprój je do oczka na haczyku transfera. Pociągnij transfer powoli do siebie tak, aby haczyk zaczepił poprzeczną nitkę i przechodząc dalej, haczyk się zamknął i przeszedł przez oczko na transferze, tworząc nowe oczko prawe.
Przerabiaj każdą kolejną nitkę poprzeczną, aż dojdziesz do pustej igły, na której zawieś przerobione oczko. Powtarzaj wszystkie te czynności na każdym zaznaczonym oczku, aż wszystkie te oczka zostaną przerobione na oczka prawe. Gdy ściągacz jest gotowy, należy zamknąć oczka robótki. Prostym i szybkim sposobem jest zamknięcie oczek przy pomocy transfera z haczykiem. Wysuń wszystkie igły do przodu do połowy, tak aby oczka były poza skrzydełkami haczyków. Trzymając transfer w prawej ręce, lewą ręką przesuwaj igły. Oczko z pierwszej igły przełóż na transfer. Haczyk transfera zaczep o haczyk igły, wsuń zaczepioną igłę od razu do tyłu, tak aby oczko z tej igły spadło na transfer. Pustą igłę wysuń do tyłu do pozycji A. Haczyk transfera skieruj do góry, owiń na niego włóczkę i pociągnij lekko do dołu, aby haczyk się zamknął i przeszedł przez dwa oczka, tworząc jedno nowe. Ponownie haczyk transfera zaczep o haczyk igły i przesuń igłę lewą ręką do tyłu, tak aby oczko z igły przeszło na transfer poza skrzydełko haczyka. Haczyk transfera skieruj do góry, owiń na niego włóczkę i pociągnij lekko do dołu, aby haczyk się zamknął i przeszedł przez dwa oczka, tworząc jedno nowe. Pustą igłę przesuń do pozycji A. W trakcie zamykania oczek owijaj włóczką metalowe wypustki pomiędzy igłami, co pomoże w otrzymaniu równego brzegu. Powtarzaj te czynności, aż zamkniesz wszystkie oczka robótki. Dzierganie ocieplacza na rękę jest zakończone. Teraz tylko pozostanie zszyć ze sobą boczne krawędzie i boki kciuka, aby ocieplacz był gotowy. Na zdjęciu widoczny jest schemat ocieplacza na lewą rękę. Różnica polega na tym, że część dłoni z kciukiem jest po lewej stronie zera, a nie jak w ocieplaczu na prawą rękę, część ta była po stronie prawej. Jak połączyć ze sobą boczne krawędzie i boki kciuka, pokażę w oddzielnym filmiku. Mam nadzieję, że przedstawiony projekt Ci się podoba, a ocieplacz przyda się na nadchodzące chłodne dni. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Proszę poleć mój kanał, jeśli go lubisz, i zasubskrybuj na Maszyna Dziewiarska krok po kroku, aby być na bieżąco z nowymi filmikami.